Obecnie problem ten dotyka dziesiątków milionów pacjentów. Mówię tylko o świecie zachodnim, wliczając w to Stany Zjednoczone. I statystyki przewidują, że do roku 2050 liczba pacjentów ulegnie podwojeniu. Na dzisiaj przewidujemy, że koszty leczenia sięgną, czy przekroczą niedługo kwotę magiczną $300 miliardów globalnie. Nie było, przyznam, ze strony klinicznej potrzeby ani praktycznego zastosowania wcześniejszej diagnostyki choroby Alzheimera z tej prostej przyczyny, o której wspomniałem przed chwilą, że na dzisiaj nie dysponujemy żadnym skutecznym sposobem leczenia tej choroby. Udało nam się zaobserwować w okresie 3-miesięcznej stymulacji poprawę na poziomie 7 punktów. Jest to niebywała poprawa. Byliśmy świadkami sytuacji, gdzie pacjenci byli w stanie powrócić do aktywności zawodowej. Pacjenci, którzy już zawodowo nie byli czynni, tu wspomnę o pacjentach, którzy wykonywali zawody o charakterze, intelektualnym, inżynieryjnym czy innym, byli w stanie do pewnych czynności wrócić. Cześć, ja nazywam się Konrad Trzyna i jesteśmy w trzecim odcinku podcastu Hard to Beat. Nagrywamy ten odcinek nie bez powodu, ponieważ właśnie zainwestowaliśmy 3 miliony złotych w spółkę Neuromedical, która stawia sobie za cel walkę z chorobą Alzheimera. Jest ze mną pan profesor Adam Brącel, który opowie nam o projekcie. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, witam panie Konradzie. Panie Adamie, zanim zaczniemy rozmowę na temat projektu, czy mógłby pan powiedzieć, z jakiego powodu choroba Alzheimera dzisiaj jest tak dużym wyzwaniem i dla lekarzy, i ogólnie wyzwaniem społecznym, i w jaki sposób jest dzisiaj leczona? Choroba Alzheimera jest jednym z największych wyzwań obecnej neurologii i psychiatrii. I paradoksalnie postępy, które udało nam się osiągnąć w innych działach medycyny, jak interna, kardiologia, diabetologia, które wydłużają życie, z jednej strony zapewniają dłuższy okres życia, a z drugiej strony zwiększają ryzyko ze względu na przedłużony wiek wystąpienia choroby Alzheimera. Obecnie problem ten dotyka dziesiątków milionów pacjentów. Mówię tylko o świecie zachodnim, wliczając w to Stany Zjednoczone. I statystyki przewidują, że do roku 2050 liczba pacjentów ulegnie podwojeniu. I ten problem dotyka zarówno pacjentów, jak i dotyka ich rodzin przede wszystkim, ale dotyka również sferę ekonomiczną. Na dzisiaj przewidujemy, że koszty leczenia sięgną, czy przekroczą niedługo kwotę magiczną $300 miliardów globalnie i stanowią jedno z większych wyzwań ekonomicznych dla starzejących się obecnych już pokoleń osób starszych. Mówi pan o dziesiątkach milionów chorych i ta liczba ma wzrosnąć z czasem. Z czego to wynika? Jakie są czynniki, które powodują, że liczba chorych na Alzheimera tak szybko ma rosnąć? Przede wszystkim wiek. Paradoksalnie, tak jak wspomniałem przed chwilą, to co udaje nam się osiągnąć, przede wszystkim przedłużenie wieku i standardu życia, czy jakości życia dzięki postępom medycyny, naraża nas, podstawowym czynnikiem ryzyka jest wiek, czyli to przedłużenie naraża nas na wystąpienie objawów choroby. Na dzisiaj nie identyfikujemy innych specjalnych, środowiskowych, szczególnie czynników, które nas predysponować by mogły do wystąpienia tej choroby. Więc to, co wspomniałem przed chwilą, postęp medycyny, wydłużenie życia, z jednej strony, które nas cieszy i zapewnia dłuższe trwanie, czy dłuższe funkcjonowanie i zawodowe, i wszelakie naraża nas na wystąpienie chorób neurodegeneratywnych, szczególnie choroby Alzheimera. Pan jest lekarzem i specjalistą od neurologii. Jak wygląda dzisiaj diagnostyka choroby Alzheimera? Skąd wiemy, że pacjent cierpi na Alzheimera, a nie na przykład na demencję? Demencja jest jednym z objawów choroby Alzheimera. Na dzisiaj choroba Alzheimera jest diagnozowana, jest przede wszystkim domeną psychiatrii, w mniejszym stopniu neurologii. Jest diagnozowana głównie u pacjentów w starszym wieku. I do niedawna oczywiście istnieje szereg bardzo specyficznych objawów towarzyszących czy warunkujących rozpoznanie tej choroby,
Ale co jest bardzo istotne, od niedawna, nawet bardzo ostatnio, w świeżym okresie czasu, FDA zatwierdziło nowe metody diagnostyczne. Metody oparte o badanie krwi, co bardzo istotnie zmienia i sposób rozpoznawania tej choroby, co ma szczególnie duże znaczenie ze względu na jej specyficzny przebieg. Choroba Alzheimera, tak jak wierzymy w większości przypadków, bardzo długi okres czasu przebiega zupełnie bezobjawowo. To, co my widzimy i z czym większość z nas kojarzy obraz choroby Alzheimera, jest to już bardzo zaawansowane stadium choroby. To, co wcześniej trwa czasami dziesiątki lat, na dzisiaj było niediagnozowalne. Zresztą ta diagnoza niewiele zmieniała, bo nie byliśmy w stanie w żaden sposób pacjentowi pomóc, ale przez dziesiątki lat, czasami nawet 20 lat przed rozwojem objawów choroby, takie jakie dzisiaj kojarzymy, trwał okres, my to nazywamy niemy klinicznie, w czasie którego choroba się toczyła, bez żadnych objawów, albo pewne objawy występowały, ale wykrycie ich wymagałoby chociażby zastosowania specyficznych testów neuropsychologicznych. Nie było, przyznam, ze strony klinicznej potrzeby ani praktycznego zastosowania wcześniejszej diagnostyki choroby Alzheimera z tej prostej przyczyny, o której wspomniałem przed chwilą, że na dzisiaj nie dysponujemy żadnym skutecznym sposobem leczenia tej choroby. Właśnie na tym się chciałem zatrzymać, bo powiedział pan, że nie byliśmy w stanie pomóc pacjentowi. To w takim razie jak dzisiaj leczy się pacjentów z chorobą Alzheimera? Jest kilka grup leków, niektóre z nich znane są już od wielu lat, które zostały już wprowadzone do leczenia tej choroby. Niestety stosowane na dzisiaj leki, jak i te wprowadzone kilka lat temu, nie przyniosły oczekiwanych przez nas rezultatów. W nieznacznym stopniu mogą spowolnić, szczególnie w początkowym okresie, przebieg tej choroby, ale w perspektywie długoterminowej leki te w sposób istotny nie wpływają na przebieg choroby. Nawet te wprowadzone kilka lat temu, mimo ogromnych wysiłków firm farmaceutycznych i poniesionych nakładów, te nowe leki, niektóre z nich jeszcze nie stosowane w Europie, szczególnie stosowane na rynku amerykańskim, niosą ze sobą ryzyko dosyć poważnych objawów ubocznych. Koszty terapii są bardzo wysokie, a efekty tego leczenia niestety są dalekie od naszych oczekiwań. Jaką alternatywę przedstawia Neuromedical w stosunku do tych leków? My postanowiliśmy zastosować zupełnie inne podejście w leczeniu nie przyczynowym. Nie liczymy przyczyny choroby Alzheimera, my leczymy kilka z objawów związanych z zaburzeniami poznawczymi. Jest zastosowanie znanej od dziesiątek lat w neurologii metody, którą nazywamy neuromodulacją. My w praktyce stosujemy neuromodulację jednego z nerwów czaszkowych, nerw, który nazywamy nerwem błędnym. I ten nerw czy neuromodulacja przy użyciu tego nerwu jest już od dziesiątek lat znana i stosowana w medycynie, zarówno w formie inwazyjnej, czyli z zastosowaniem tzw. implantowalnych urządzeń, jak i w formie nieinwazyjnej. My zdecydowaliśmy się zastosować to drugie rozwiązanie, czyli nieinwazyjną metodę stymulacji nerwu błędnego w zupełnie nowym, takim innowacyjnym podejściu związanym z wykorzystaniem pewnych fizjologicznych zasad funkcjonowania naszego mózgu, szczególnie w okresie nocnym. To jest w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się zastosować stymulację, czyli tą neuromodulację nerwu błędnego. Dlaczego akurat w trakcie snu? Nie chciałbym jakoś za długo na temat naukowy się rozwinąć, bo obawiam się, że formuła tego spotkania na to nie pozwala. Sen jest takim bardzo specyficznym okresem fizjologicznym, w czasie którego w wielkim skrócie dochodzi do procesu, który nazywamy konsolidacją pamięci. I jest to proces, który szczególnie w przebiegu choroby Alzheimera, konsolidacja, czyli przetworzenie świeżych śladów pamięciowych, tak zwaną pamięć trwałą, ulega zaburzeniu.
postanowiliśmy wykorzystać ten fizjologiczny fenomen, który przebiega w trakcie różnych faz snu, zastosować i stąd postanowiliśmy tą stymulację, neuromodulację stosować wyłącznie w okresie nocnym, co z jednej strony wykorzystuje ten fenomen fizjologiczny, jakim jest konsolidacja snu, a z drugiej strony zapewnia możliwość w miarę komfortowego i nie przeszkadzającego pacjentowi stosowania tej metody przez dłuższy okres. Dłuższy okres mam na myśli cały szereg cykli snu, cyklu snu, czyli wielogodzinny okres nocny. Czyli stymulujemy podczas snu hipokamp czy nie? Tak, użył pan to nazwy specyficznej struktury mózgowej, która, tak jak doskonale wiemy z podstaw neurologii czy neurofizjologii, jest odpowiedzialna za proces konsolidacji pamięci świeżej. I jest to struktura, która w przebiegu choroby Alzheimera, która, jak wspomniałem, jest tak zwaną chorobą neurodegeneratywną, i między innymi hipokamp jest jedną z pierwszych struktur anatomicznych, która ulega neurodegeneracji. To wykorzystując akurat nerw błędny, wykorzystujemy go nieprzypadkowo, gdyż wiemy, że jest to jedna ze struktur, która w tak zwanej ścieżce wstępującej stymulacji ulega w naszych badaniach na modelu zwierzęcym, między innymi to potwierdziliśmy, ulega stymulacji, pobudzeniu i ma to dla nas szczególnie ważne znaczenie ze względu na rolę hipokampa w procesie konsolidacji pamięci. Tak, ja mam o tyle trudne zadanie, zadając panu pytania, że znam ten projekt, więc z jednej strony chcę przeprowadzić słuchaczy od punktu A do Z na zasadzie także, na takiej zasadzie, że wspólnie dowiadujemy się, na czym polega ten projekt, na czym polega rozwiązanie, a z drugiej siłą rzeczy, przez to, że analizowaliśmy ten projekt przed dokonaniem inwestycji, to są pytania, które niejako omijają to, co pan wcześniej powiedział i wchodzą coraz bardziej w szczegóły, natomiast wydaje mi się, że dla wszystkich te szczegóły są interesujące, przynajmniej mam taką nadzieję. Gdybyśmy mogli się jeszcze zatrzymać na tym hipokampie, co nam daje to, że go stymulujemy impulsem prądu? Ja postaram się nie zanudzać słuchaczy zbyt dużą ilością szczegółów takich medyczno-fizjologicznych i przedstawić to w miarę przystępny sposób. Tak jak wspomniałem, hipokamp jest tą strukturą naszego mózgowia, zlokalizowaną bardzo głęboko śródczaszkowo, która odpowiada za proces konsolidacji pamięci. I to jest to wiedza, którą znamy od lat, którą nie wynika z naszych badań, ale jest podstawą neurofizjologii i jest to już udowodnione i wykazane w medycynie. To my w ogóle pierwszy raz podchodząc naukowo do tego projektu, postanowiliśmy zbadać, może tutaj wyjaśniając, udzielając odpowiedzi na to pytanie, powiem o podstawy neurofizjologiczne działania metody. My postanowiliśmy zbadać wpływ stymulacji nerwu błędnego na przede wszystkim strukturę hipokampa. I zastosowaliśmy najbardziej dostępny model, jakim był model zwierzęcy, w celu przebadania tej metody. I szczęśliwie, tak jak pan wspomniał, jesteśmy takim projektem międzynarodowym, o czym za chwilę opowiemy pewnie. Projekt pochodzi, sama koncepcja pochodzi od mojego kolegi z Izraela, ale mieliśmy to szczęście, że całość części naukowej, jak i inżynieryjnej rozwinięta została w Polsce w oparciu o polskie placówki naukowo-badawcze i mieliśmy tu to ogromne szczęście, że przed laty poznaliśmy zespół z Katedry Neurobiologii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem profesora Jana Konopackiego i pani profesor Renaty Bocian, razem z którym przeprowadziliśmy badania właśnie oddziaływania czy stymulacji nerwu błędnego i skutków tej stymulacji na funkcję hipokampa. I były to bardzo pionierskie badania, gdyż, tak jak wspomniałem, metoda neuromodulacji czy stymulacji nerwu błędnego, z angielskiego nazywana VNS, czyli Vagal Nerve Stimulation, znana i stosowana jest od kilkudziesięciu lat,
Aczkolwiek, co jest bardzo dziwne, nikt do tej pory nie poświęcił zbyt dużej uwagi na wyjaśnieniu mechanizmu. Dlaczego się tak dzieje, że ta metoda jest skuteczna? Opisywano w literaturze, że mechanizm, mimo skuteczności, mimo bezpieczeństwa metody, mechanizm neurofizjologiczny stojący u jej podstaw jest do dzisiaj nieznany. I postanowiliśmy to wyjaśnić z dwóch przyczyn. Przede wszystkim, żeby zagwarantować bezpieczeństwo. Dwa, po raz pierwszy wyjaśnić, czy ta metoda, zanim ją zastosujemy u ludzi, ma jakieś uzasadnienie naukowe, że oddziaływuje na struktury mózgu odpowiedzialne za proces konsolidacji pamięci. I wracając do pytania, wiedząc, że hipokamp jest tą podstawową strukturą, z jednej strony związaną z konsolidacją pamięci, z drugiej strony ulegającą neurodegeneracji na bardzo wstępnych etapach rozwoju tej choroby, postanowiliśmy zobaczyć, tak skracając, czy sama stymulacja nerwu błędnego w jakikolwiek sposób oddziaływuje na funkcję hipokampa. I tu wieloletnie, prawie 5 lat nam zajęły badania, najpierw nad samym mechanizmem stymulacji, potem nad wyjaśnieniem neurotransmiterów stojących za tym procesem. Udało nam się wykazać, że stymulacja nerwu błędnego, udało nam się poznać, jakie parametry tej stymulacji są do tego optymalne. Wywołuje specyficzną aktywność oscylacyjną czy elektrofizjologiczną właśnie hipokampa, którą nazywamy aktywnością theta. I jest to aktywność, która towarzyszy m.in. fazie REM snu, czyli temu okresowi, który fizjologicznie jest związany z tym już powtarzanym przeze mnie terminem konsolidacji, procesem konsolidacji pamięci. Czyli skracając tą moją długą wypowiedź, stymulacja nerwu błędnego przy pomocy oczywiście specyficznego protokołu stymulacji, tak jak to nazywamy, czyli parametrów i wszystkich właściwości elektrycznych, udaje nam się wywołać odpowiedź ze strony hipokampa, która jest zbliżona do fizjologicznej aktywności, która towarzyszy procesowi konsolidacji pamięci. Mam nadzieję, że nie zanudzam zbyt dużymi szczegółami takimi fizjologicznymi czy klinicznymi, ale to była podstawa, która dała nam możliwość i pewność tego, że ta metoda po tylu latach badań na zwierzętach może znaleźć zastosowanie właśnie w leczeniu zaburzeń poznawczych towarzyszących chorobie Alzheimera. A jak wygląda taka stymulacja właśnie tym impulsem? Czy to jest impuls, który przebiega stale w fazie REM, czy on, nie wiem, czy jest jakiś algorytm, który ten impuls dozuje w zależności od momentu, w którym pacjent się znajduje? No bo zakładam, że kiedy pacjent jest w trakcie snu, no to prawdopodobnie ta metoda nie zakłada, że cały czas puszczamy mu prąd do nerwu błędnego. Trudne pytanie. Powiem dlaczego. Z jednej strony ta cała wiedza, którą udało nam się opracować, stanowiąca podstawę tej własności intelektualnej, którą ten projekt zdołał zbudować, polega właśnie na szczegółach tej stymulacji. I powiem tak w skrócie. Mierzyliśmy się z szeregiem bardzo dużych wyzwań natury zarówno elektrofizjologicznej, jak i technologicznej. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, stymulacja przeprowadzona jest w okresie nocnym. Co to znaczy? To znaczy, że musieliśmy dobrać elektrody, musieliśmy dobrać stymulator, sposób jego mocowania, nie wpływający na jakość snu, czyli umożliwiający w sposób nieświadomy, stosowanie nieświadome, gdyż pacjent śpiąc, jak każdy z nas, zmienia pozycję, dochodzi do ucisku mechanicznego na elektrody, do szereg innych tego typu prostych wyzwań technologicznych, jak i stosowania prądów i przede wszystkim natężenia tej stymulacji i częstotliwości, która z jednej strony poradzi sobie z wyzwaniami fizjologicznymi związanymi z dostarczeniem impulsu stymulującego przez suche czy rogowe warstwy naskórka, a z drugiej strony nie wybudzi pacjenta. Czyli stymulacja cały czas jest tak zwaną stymulacją podprogową, która przede wszystkim z założenia nie może zaburzać snu. I tak skracając, stymulacja
w pewnym sensie pokrywa się z fizjologicznymi okresami występowania fazy REM snu. Ja użyłem już tej nazwy poprzednio, tak tylko przybliżę, że tak jak powszechnie wiemy, w trakcie snu cyklicznie przechodzimy między innymi w różne fazy snu i jedną z tych faz jest faza, którą nazywamy REM od nazwy Rapid Eye Movements, której towarzyszą między innymi marzenia senne i to jest faza w czasie, która występuje cyklicznie, która narasta w okresie nocy, która też z wiekiem ulega zmianie. I w związku z tym nasza stymulacja jest powtarzalna zarówno w tak zwanych długich okresach, czyli długich to nazywamy okresy imitujące fazę REM snu, jak i jest powtarzalna w tak zwanych ze względu na elektrofizjologiczne potrzeby już na poziomie komórkowym. My stosujemy tak zwane okresy stymulacji krótkiej, tak zwane on-offy i stosujemy okresy przerw między stymulacją w okresie nocnym, czyli reasumując w czasie standardowej 8-godzinnego przebywania w łóżku, nie powiem zawsze snu, ta stymulacja liczona jest przynajmniej w okresie kilkudziesięciu minut, licząc na cały okres nocy. Okej. A takie bardziej laickie pytanie. Mam zegarek, który mierzy mi fazy snu, w których byłem. Co jeżeli nie wiem, zdarza mi się, że na przykład na zegarku mam pokazane dane, że w ogóle nie byłem w fazie REM. Czy jest taka sytuacja możliwa? Co wtedy? Czy impuls jest podawany, czy nie jest podawany, jeżeli w ogóle nie znajdowałem się w fazie REM w czasie tych moich 8 godzin w łóżku? Dobre pytanie. Ja przyznam, że jako neurolog przystępując do tego projektu byłem nieświadom szeregu ograniczeń nawet technologicznych związanych z pomiarem czy rozpoznawaniem faz snu. Na dzisiaj są na rynku osiągalne dziesiątki, jeżeli nie więcej, różnego typu technologii i urządzeń, które podają statystyczne dane na temat snu. W momencie, kiedy ten projekt rozwijaliśmy, zderzyliśmy się z wielkim problemem, że nie istnieje, z mojej wiedzy na dzisiaj nie ma nadal technologii, która potrafi rozpoznawać rozpoczęcie faz snu z dokładnością czasu rzeczywistego, że nie obrabia całości snu wstecznie nad ranem i przesyła raport z jakimś tam uśrednieniem, tylko potrafi dokładne rozpoznanie momentu. Na bieżąco wie, że jest teraz w fazie REM. Tak. Okay. Przynajmniej z mojej wiedzy ja takiej technologii nie znam. Może coś nowego zaistniało na rynku. To jedyne, co jest możliwe, jedyną technologią to są tak zwana polisomnografia, czyli przy pomocy szeregu różnych czujników, parametrów życiowych jesteśmy w stanie to rozpoznać. Ma to zastosowanie diagnostyczne w warunkach laboratoryjnych, ale nie w codziennym stosowaniu. To, co nam dają powszechnie stosowane urządzenia, które oczywiście mają pewną wartość, niestety uniemożliwia zastosowanie tego w tym sensie, jaki my potrzebujemy, czyli w sposób, tam już nie wnikając w szczegóły, zbliżony do parametrów snu pacjenta. I ja mocno bym nie polegał na tych niemedycznych urządzeniach, które potrafią różnego typu informacje. Zakładam, że większość z nas te fazy REM snu w trakcie nocy przechodzi, co umożliwia normalne funkcjonowanie, użyję tego terminu, poznawcze nasze z dnia na dzień. Okay. Wspomniał Pan już o koledze z Izraela i o tym rodowodzie polsko-izraelskim projektu. Chciałbym zapytać o to, jak to się wszystko zaczęło. Kim jest ten izraelski kolega Tamir Ben-David i jaka była jego rola w projekcie? To muszę się cofnąć w czasie już o szereg lat, do prawie 10 lat, to jest początek 2016 roku. Przyznam, że był to okres, kiedy dostrzegłem, że w Polsce istnieje szereg po raz pierwszy pojawiających się wtedy grantów czy dotacji przeznaczonych nie tylko na zakup infrastruktury naukowo-badawczej, ale na prowadzenie badań i projektów tak zwanych R&D. I ze względu na moją już od wielu lat współpracę zarówno naukową, jak i w takich
działaniach związanych z promocją działalności akademickiej współpracowałem z takim wiodącym ośrodkiem, czy z akceleratorem nowoczesnych technologii w Izraelu o nazwie Shizim. I tam miałem okazję i przyjemność oglądania szeregu projektów, takich bardzo przełomowych. Niektóre z nich już weszły do praktyki medycznej. I między innymi tam przedstawiono mi osobę doktora Tamira Ben-Davida, który już w tym okresie był autorem ponad 100 globalnych patentów w elektrofizjologii i w diagnostyce medycznej. I właśnie pan dr Tamir Ben-David zaprezentował mi projekt zwany CogniGuard, ze względu na tą cognition, czyli od właściwości oddziaływania na sfery poznawcze. I tam w tym ośrodku Shizim przedstawiono mi technologię i nie ukrywam, projekt był na tyle intrygujący, na tyle ciekawy, i dotykał zagadnienia, którego na dzisiaj, tak jak wspomniałem wcześniej, nie potrafimy w medycynie w żaden sposób skutecznie leczyć. Stąd zainteresowanie i początek projektu. Tak, tutaj jedna ważna kwestia padła odnośnie nazwy projektu, dlatego że on równolegle funkcjonuje pod 2 nazwami, czyli Neuromedical i CogniGuard, więc gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał się więcej dowiedzieć na temat projektu, to tę nazwę warto wyszukiwać w internecie wymiennie, ponieważ są materiały dotyczące zarówno Neuromedical, jak i CogniGuard, jak i CogniGuard, natomiast to jest ten sam projekt. I jaka była pańska rola w projekcie na tym wczesnym etapie? Poznaje pan pomysłodawcę rozwiązania i co się dzieje dalej? Jakimś szczęśliwym trafem znalazłem się może w dobrym miejscu, w dobrym czasie i przede wszystkim miałem to szczęście spotkać właściwych ludzi na mojej drodze. Nie ukrywam, że projekt mnie bardzo zaintrygował ze strony naukowej i przede wszystkim dotykał bardzo istotnego problemu klinicznego, zupełnie do dzisiaj nieleczonego w sposób skuteczny. I projekt na tym etapie, miałem szczęście z tym projektem wspólnie współpracować, czy projekt zaprezentować profesorowi, o którym wspomniałem, profesorowi Janowi Konopackiemu z Katedry Neurobiologii. I tak jak wspomniałem, szczęśliwym trafem pan profesor jest naprawdę światowej klasy ekspertem w neurobiologii. Zajmował się od szeregu lat akurat aktywnością hipokampa. I po długich rozmowach, po analizach istniejących publikacji i tego, co wiemy w nauce na temat tego projektu, stwierdziliśmy, że potencjał projektu jest naprawdę przełomowy. Że z jednej strony ilość badań jest śladowa, czyli jest ogrom do zrobienia. Ilość wiedzy na poziomie wiedzy podstawowej, czyli wiedzy związanej chociażby z modelem zwierzęcym jest bardzo nieduża. I że projekt niesie ze względu na jego charakter, na założenia teoretyczne, na to, o czym wspomniałem, czyli specyfikę stymulacji w godzinach nocnych, zastosowanie tej stymulacji akurat z użyciem nerwu błędnego, o którym tam nie wspomniałem, jest częścią bardzo istotnej struktury naszego organizmu, jakim jest układ przyspółczulny. Może już nie będę tak głęboko wnikał w neurofizjologię, ale potencjał naukowy i potencjał kliniczny był ogromny. I postanowiliśmy na samym początku, i to bardzo wydłużyło, ale z kolei wpłynęło w istotny sposób na poznanie działania tej metody, na spędzenie 5 lat w badaniach, w laboratoriach badając model zwierzęcy. I co nie sposób pominąć taki bardzo ważny aspekt. Udało nam się, nie było to proste, nie odbyło się to za pierwszym razem, ale skorzystać z pomocy grantów R&D, czyli tych naukowo-badawczych. I to razem wzięte potencjał ogromny tego projektu, a jeszcze kolejną rzeczą udało nam się zidentyfikować wszystkie komponenty związane z procesem R&D przeprowadziliśmy w Polsce. Począwszy od badań na zwierzętach, począwszy potem od pierwszych badań na ludziach. Używaliśmy do tego
technologię zwanej powszechnie znanej funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Te badania przeprowadzaliśmy w ośrodkach Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i potem badań już na ludziach. Wszystkie te etapy udało nam się, oczywiście całość jeszcze rozwoju technologicznego urządzenia i badań bezpieczeństwa i innych parametrów udało nam się w pełni wykonać w Polsce. Pan się tak strofuje przed wchodzeniem w te takie szczegóły medyczne, natomiast wydaje mi się, że to jest, że zupełnie niepotrzebnie pan to robi, dlatego że my co prawda poruszamy się w takim bardzo niskim paśmie oglądalności, natomiast wydaje mi się, że akurat taki content będzie ciekawy dla naszych widzów, także proszę, jeżeli ma pan tylko chęć, żeby się jakoś szerzej wypowiedzieć na te tematy medyczne, to myślę, że to jest bardzo mile widziane. Wspomniał pan teraz w odpowiedzi na to pytanie na temat badań na ludziach. Rozumiem, że był przeprowadzany eksperyment medyczny i ten eksperyment medyczny dał jakieś efekty. Gdyby mógł pan podsumować przebieg tego eksperymentu, jak on wyglądał, jaka to była próba, jakie rezultaty udało się osiągnąć i to już dużo pytań w sumie, ale co te rezultaty oznaczają? Dobrze, zanim w szczegółach, czy tam przybliżę sam przebieg eksperymentu medycznego, jak założenia i jak do niego doszło. Przede wszystkim, zanim zdecydowaliśmy się zastosować tę metodę na pacjentach, skupiliśmy się na wszystkich aspektach związanych z jej bezpieczeństwem. Widzieliśmy, że metoda jest, tak jak wspomniałem, sama stymulacja nerwu błędnego już od dziesiątek lat stosowana w medycynie. Ona jest stosowana i zatwierdzona zarówno przez FDA, stosowana również w Europie w leczeniu depresji i lekoopornej padaczki. I metoda, tak jak wspomniałem wcześniej, stosowana była zarówno w formie implantowalnej, czyli stymulatora implantowalnego na nerwie błędnym, czy na gałązce szyjnej nerwu błędnego, i w formie nieinwazyjnej, czyli urządzenia stosowanego przezskórnie. Czyli to jest istotne, dlaczego o tym wspominam, bo wiedzieliśmy, że metoda ma 20-paroletnie historię, jest z powodzeniem stosowana, jest przede wszystkim bezpieczna dla pacjentów. Dwa, udało nam się, tak jak wspomniałem, przeprowadzić wieloletni cykl badawczy na modelu zwierzęcym, gdzie zmodyfikowaliśmy odrobinę stosowane do dzisiaj parametry stymulacji, praktycznie je nawet obniżając, zapewniając jeszcze większe bezpieczeństwo pacjenta. To obniżenie wynikało również z potrzeby i konieczności, o której wspomniałem przed chwilą, stosowania tej stymulacji w nocy, czyli poniżej progu czucia. Ta stymulacja przez nas stosowana jest nieodczuwalna przez pacjentów. I mając już świadomość, że metoda jako taka jest bezpieczna, opracowaliśmy tu we współpracy z grupami polskich inżynierów, opracowaliśmy stymulator, urządzenie elektroniczne, jak i te wcześniej algorytmy, całość oprogramowań, czyli tam muszę wniknąć odrobinę w tą strefę inżynieryjną, bardzo istotną w rozwoju tej technologii. Opracowaliśmy stymulator, opracowaliśmy sposób kontroli tego urządzenia przy pomocy specyficznego oprogramowania. Udało nam się przygotować, i to było takie w miarę unikalne też w tej branży, po raz pierwszy rodzaj oprogramowania, które zbierało dane dotyczące stosowania stymulatora przez pacjenta. Było to dla nas bardzo ważne w prowadzeniu eksperymentu, bo chcieliśmy wiedzieć, jak skutecznie pacjenci tą stymulację co noc stosują. I mając te wszystkie techniczne etapy już za sobą, urządzenie oczywiście przebadaliśmy pod kątem jego bezpieczeństwa zarówno elektrycznego i tak zwanych testów bezpieczeństwa elektromagnetycznego. Widzieliśmy, że urządzenia spełnia wszystkie rygorystyczne normy dla urządzeń medycznych. Postanowiliśmy takie badanie przeprowadzić już na pacjentach. Do tego badania ze względów chociażby technicznych chcieliśmy zapewnić maksymalny komfort użytkowy pacjentom, dlatego badanie przeprowadziliśmy w Łodzi i ograniczyliśmy grupę tych pacjentów do pacjentów lokalnych. Tu współpracowaliśmy bardzo blisko z profesorem Piotrem Gałeckim, krajowym konsultantem psychiatrii, ekspertem psychiatrii, który nam
bardzo istotny sposób pomógł zarówno w rekrutacji pacjentów, jak i w przygotowaniu całego modelu badań klinicznych. To, co w praktyce, jak już przystąpiliśmy do badań, było dla nas ogromnym wyzwaniem. Przyszła akurat pandemia, przyszedł COVID, który niestety nam te badania zamroził praktycznie na 1,5 roku, kiedy już odrobinę te wszystkie ograniczenia ustąpiły i mogliśmy z pacjentami kontynuować. Postanowiliśmy te badania przeprowadzać. I badania, tak jak wspomniałem, odbywały się wyłącznie, to są bardzo wstępne badania w formule eksperymentu medycznego na grupie kilkudziesięciu, ponad 50 pacjentów. Do badań włączaliśmy pacjentów zarówno w bardzo wstępnej fazie choroby Alzheimera, jak i pacjentów na etapie tak zwanych łagodnych zaburzeń poznawczych. No to używamy takiego terminu MCI z angielskiego. I z jednej strony zainteresowanie ze strony pacjentów było ogromne, co odzwierciedla potrzebę i brak jakiejkolwiek skutecznej metody leczenia. My tą terapię stosowaliśmy do 6 miesięcy. Była grupa pacjentów, która stosowała przez 3 miesiące, pewna grupa pacjentów stosowała przez 6 miesięcy. I co istotne, stosowaliśmy w ocenie, tak jak się to stosuje standardowo, w ocenie postępu leczenia tego typu zaburzeń, testy neuropsychologiczne. Takie standardowe, stosowane powszechnie w ocenie stopnia zaawansowania zaburzeń poznawczych. I udało nam się, te testy przeprowadzaliśmy na pacjentach i przed rozpoczęciem terapii, jak i cyklicznie w trakcie jej trwania i po zakończeniu. I co dla nas najważniejsze, przede wszystkim ważne dla pacjentów, to udało nam się zaobserwować już pierwsze efekty poprawy po okresie zaledwie miesiąca stymulacji, które ulegały znacznej kolejnej poprawie w kolejnych okresach. I to, mniemam, jest najważniejsza wiadomość, czy osiągnięcie, które z badań na ludziach udało nam się zaobserwować. Mhm. Czyli tak, mamy skalę ADAS-COG. W tej skali mierzymy poprawę pacjentów. Znaczy to oddam panu głos, żeby pan to wyjaśnił naszym słuchaczom. Natomiast jak wygląda to w takich mierzalnych, w sensie jak wygląda ta poprawa w liczbach? I co te liczby oznaczają? Użył pan nazwy ADAS-COG. Jest, tak jak wspomniałem, w leczeniu, w rozpoznaniu i ocenie postępu tego leczenia stosuje się skalę, tak my nazywamy, neuropsychologiczną. Jedną z takich skal, której przykład pan tutaj przywołał, jest skala ADAS-COG, to jest skrót od Alzheimer's Disease Assessment Scale. Jest to jedno z bardzo powszechnie stosowanych narzędzi w neuropsychiatrii do oceny stanu poznawczego pacjenta. Tak w skrócie, my, ponieważ powszechnie wszyscy wiemy, że choroba Alzheimera dotyka pamięci, tak potocznie nazywając. My wiemy, że dotyka szeregu innych sfer poznawczych. Pamięć jest jedną z kilku sfer poznawczych, czy domen poznawczych i my stosowaliśmy również kilka innych testów. Na przykład tak zwany Color Trial Test, czy Verbal Memory Testing. Używam angielskich nazw, bo te badania upubliczniamy za granicą i stosowaliśmy rozpoznawalne narzędzia stosowane powszechnie, nie tylko w Polsce. I są to testy neuropsychologiczne, którym każdy z pacjentów jest poddawany w momencie, tak jak wspomniałem, rozpoczęcia badań, czyli my to nazywaliśmy w okresie tak zwanego baseline'u i ocenialiśmy, to koledzy z mojego zespołu psychologów oceniały, koleżanki przede wszystkim, stan pacjentów na podstawie kilku testów. I naszym pierwszym oczekiwaniem w tych badaniach, patrząc na to, co udawało się osiągnąć w innych próbach opracowania terapii choroby Alzheimera, naszym podstawowym oczekiwaniem było chociażby spowolnienie przebiegu choroby. Wyższym etapem naszych oczekiwań było jej zatrzymanie, a to, co
to sięgało wręcz naszych marzeń, to było osiągnięcie poprawy u pacjentów. I tak może nie wnikając już bardzo szczegółowo, ale udało nam się, oceniając i biorąc pod uwagę chociażby samą skalę ADAS-Cog, udało nam się zaobserwować w okresie 3-miesięcznej stymulacji poprawę już w obrębie tej jednej skali chociażby na poziomie 7 punktów. Jest to niebywała poprawa. Ja mówię, to są bardzo wstępne wyniki. Ja się tak staram ostrożnie dosyć mówić, bo mówimy o bardzo małej grupie pacjentów, zaledwie 50 paru, aczkolwiek statystyka pokazała to, o czym mówię. Ta poprawa była istotna. Ta poprawa sięgająca 7 u tych pacjentów, którzy byli z nami w cyklu badawczym do 6 miesięcy, nawet więcej niż 7 punktów, co jak porównamy z innymi efektami innych, już tam nie przywołując imienia metod leczenia, przede wszystkim metod farmakologicznych, to jest w ogóle inny rząd wielkości. Udaje nam się uzyskać poprawę na poziomie 1 do 2 punktów w tych nowych lekach przy ogromnej ilości objawów ubocznych, a my tu relatywnie niskiej, przy bardzo bezpiecznej i przy prawie braku bardzo nieznacznej ilości niegroźnych objawów ubocznych jesteśmy w stanie uzyskać tak istotną poprawę. Czyli parafrazując, mamy dzisiaj leki farmakologiczne, które dają nieznaczną poprawę, czyli nie wiem, zatrzymują chorobę na tym etapie, na którym ona jest przez jakiś czas, versus państwa rozwiązanie, które daje potencjał tego, że wystąpi istotna poprawa. Czy tak? Tak, przede wszystkim naciskiem na słowo daje potencjał. Tak. W przypadku leków, które są dopuszczone do obrotu, mówimy o badaniach klinicznych przeprowadzonych na dziesiątkach, przynajmniej na tysiącach pacjentów, czasami nawet na większych grupach wieloletnich. My mówimy o relatywnie krótkim, 2-letnim badaniu przeprowadzonym na niedużej grupie pacjentów. We wczesnym stadium Alzheimera. We wczesnym stadium Alzheimera, ale obserwacje, mówię, bardzo medycyna tu uczy nas pokory, patrząc na ileś błędów, których obserwowaliśmy, czy w przeszłości. To, co dzisiaj obserwujemy, to, co udało nam się, przede wszystkim jeszcze wrócę do tego modelu zwierzęcego, który nam daje takie podstawy twierdzenia, że mamy fizjologiczne możliwości poprawy. 2, to, co obserwowaliśmy na tej niedużej grupie pacjentów, daje nam podstawy twierdzić, że jest to dobrze tolerowana i bardzo obiecująca perspektywa przyszłych badań. Poruszamy się w tej skali ADAS-Cog, o której już tutaj wspominaliśmy, czyli jest 1 punkt, 7 punktów, 5 punktów i tak dalej. Natomiast co to oznacza w praktyce? W sensie, jeżeli mamy pacjenta, który ma wczesne stadium choroby Alzheimera i zanotuje poprawę w tym takim, rozumiem, że 7 punktów to jest taki pik, w sensie, że to jest absolutnie najwyższy wynik, jaki udało się osiągnąć podczas tego eksperymentu, który Państwo prowadzili. Natomiast co w praktyce oznacza, że pacjent, który przyszedł we wczesnym stadium choroby Alzheimera, po zastosowaniu terapii przy pomocy Vigarda odnotował tą poprawę w wysokości 7 punktów, jak to się przekłada na jego życie? W sensie, co mu to dało? To jest bardzo indywidualne. Ja się domyślam w tle pana pytania. Ja tam kiedyś wspominałem o bardzo spektakularnych poprawach pacjentów. Owszem, byliśmy świadkami sytuacji, gdzie pacjenci byli w stanie powrócić do aktywności zawodowej. Ale mówię, nie daję to jako przykład czegoś, co szczęśliwie dla tych pacjentów było naszą obserwacją. Nie śmiem na podstawie ilości pacjentów twierdzić, że to jest zasługa wyłącznie naszego leczenia, ale pacjenci, którzy już
zawodowo nie byli czynni, tu wspomnę o pacjentach, którzy wykonywali zawody o charakterze, nie wiem, intelektualnym, inżynieryjnym czy innym, byli w stanie do pewnych czynności wrócić i byliśmy świadkami takiej sytuacji. Czy to jest zasługa naszej metody? Nie wiem. Chciałbym tak twierdzić i móc po latach się pod takim sformułowaniem podpisać, ale pacjenci, powiem tak, mało, że wrócili do tej aktywności zawodowej, to w momencie, kiedy kończyliśmy cykl badawczy, tak jak jest to określone w tego typu badaniach, wyrażali ogromną ochotę, wręcz prośbę kontynuacji i stosowania tej metody, gdyż uważali, już abstrahując nawet od poprawy klinicznej, uważali, że im to pomaga i że się czują z tym zdecydowanie lepiej. Ale to odpowiadając na Pana pytanie, jest to bardzo różne. Zależy od potencjału intelektualnego pacjenta, od jego wykształcenia, od aktywności, którą prowadził przed zachorowaniem, ale to, co nam się udaje osiągać, to, co widzimy po pacjentach i co z jednej strony można zobaczyć w skali. W skali mamy poprawę, ale skala nie odzwierciedla czasami stanu pacjenta, czy tych parametrów związanych z oceną zarówno przez pacjenta, jak i jego bliskich. Znakomita większość uczestników naszych badań bardzo pozytywnie oceniała wpływ tej stymulacji na różne parametry, a parametry poznawcze oceniane chociażby w skali tej ADAS-COG przez Pana wspomnianej, jak chociażby na parametry snu. Pacjenci powiedzieli, że zdecydowanie lepiej po tej metodzie stymulacji śpią. Co my obserwowaliśmy i nie wiemy, czy poprawa pamięci wynika chociażby z wpływu na sen, czy z czegoś innego. Ale te zmiany zdolności wykonywania różnych czynności przez pacjentów były bardzo różne, w zależności od stopnia uszkodzenia w przebiegu choroby. I Pan wspomniał, owszem, mieliśmy pacjentów z wstępną fazą choroby Alzheimera, aczkolwiek trafili nam się pacjenci z premedytacją bardziej zaawansowani. Bardziej zaawansowani to z naszej neurologicznej strony oznacza, że w zdecydowanie znacznie dalszym stadium zaawansowania choroby neurodegeneratywnej, gdzie te zaniki mózgowe, zaniki przede wszystkim struktur odpowiedzialnych za procesy pamięciowe są bardzo znacznie zaawansowane. Ci pacjenci oczywiście nie prezentują tak spektakularnej poprawy z przyczyn chociażby tych zanikowych, ale tu obserwacja rodzin, zmiany zachowania tych pacjentów, zdolności wykonywania pewnych podstawowych czynności życiowych, nieobejmowalnych czasami skalami ADAS-COG, bo te skale tego nie opisują czy nie badają, była istotna i rodziny nam o takich zmianach w sposób bardzo wyraźny sygnalizowały. Okej, ja być może za bardzo się tutaj w tą rolę dziennikarską tak wkręciłem i tak Pana kieruję w kierunku jakiegoś, nie wiem, w jakiejś wypowiedzi, którą moglibyśmy wyciąć do rolki i tak dalej. Natomiast rozumiem, że ciężko ekstrapolować wynik badań eksperymentu medycznego przeprowadzonego na grupie 51 pacjentów na jakąś szerszą populację osób chorych, które pewnie na to rozwiązanie czekają. Powiedzieliśmy sobie o tej takiej stronie poprawy, którą to rozwiązanie daje pacjentom. Natomiast jak to wygląda od strony potencjalnych skutków ubocznych? Bo padło tutaj już wcześniej takie zdanie w kontekście leków, które zostały wprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w Europie nie zostały wprowadzone ze względu na niebezpieczeństwo, które powodowały dla pacjenta. W jakim miejscu jest rozwiązanie Wigard w stosunku do tych leków? Jakie skutki uboczne powoduje? Na ile one są groźne? Jak często te skutki uboczne występują? Oczywiście jak każda metoda ingerująca w fizjologię naszego organizmu, ta metoda niesie za sobą ryzyko, jak i praktyczne występowanie pewnych objawów niepożądanych. Tak jak wspomniałem wcześniej, metoda stymulacji nerwu błędnego w tej odmianie, którą my stosujemy, to jest tak zwanej nieinwazyjnej, znana jest od ponad 20 paru lat i wiemy, że jest relatywnie bezpieczna dla pacjentów.
Oczywiście, co nie wyklucza ryzyka, ale tu mogę bardzo, bardzo prosto podsumować. Obserwowane na tej niedużej grupie przez nas objawy uboczne były z jednej strony nie wymagały przerwania terapii, zanim przejdę do typu tych zaburzeń, jak i objawów, jak i nie niosły jakiegoś dużego ryzyka dla pacjenta. Z takich statystycznie, ale dotyczyło to dosłownie jednocyfrowej statystyki, czyli tam na poziomie 6-7% pacjentów zgłaszało objawy reakcji alergicznych co do kontaktu elektrody ze skórą. Opracowaliśmy specjalnie, o tym nie wspominałem, opracowaliśmy specjalne elektrody, które są też przez nas opatentowane, które zapewniają stały, bezpieczny i rozłożony na dużą powierzchnię kontakt tej elektrody i tą stymulację w okresie nocnym. Więc ta obecność tej elektrody ze względu chociażby na ten żel i na kontakt mechaniczny może powodować u bardzo niedużej ilości pacjentów pewne reakcje miejscowe, jak i nieduża grupa pacjentów zgłaszała występujące okresowo. Niektórzy twierdzili, że występowały również wcześniej tego typu objawy, ale my przypisujemy je naszej metodzie również, objawy związane z bólami głowy. I to, patrząc ze strony tych objawów, których u pacjentów się możemy niestety spodziewać, to są te dwie główne grupy, aczkolwiek ograniczone do grupy poniżej 10% pacjentów. Okej, to przejdźmy teraz do zespołu spółki, ponieważ tak jak już chyba dwukrotnie wspomnieliśmy, w dzisiejszej rozmowie projekt jest realizowany równolegle w Polsce i w Izraelu. Jak to wygląda? W sensie, jak połączone są te zespoły, jakie są ich zakresy kompetencji, kto je tworzy? Też w projekt zaangażowany obok pana, jako taki frontman, jest również pan Ehud Rajwic. Jaka jest jego rola, wcześniejsze doświadczenie, gdyby tutaj mógł pan kilka słów? Dobrze, to ja naprawdę to z przyjemnością opowiem o kolegach, co z Izraela. Obecność kolegów z zagranicy, szczególnie z Izraela, ma kluczowe znaczenie dla projektu. Tak jak wspomniałem, samo pochodzenie pomysłu jest izraelskie. Pochodzi od wspomnianego wcześniej doktora Tamira Ben-Davida. I tu się projekt zaczął. Potem, tak jak opowiadałem wcześniej, projekt przez szereg lat, od 2017 roku rozwijany był w Polsce. Z stałą obecnością i wsparciem kolegów z Izraela, przede wszystkim Tamira Ben-Davida, który tu bywał, nie chcę powiedzieć na stałe, ale czasami co kilka tygodni, przechodząc i dzieląc się swoją wiedzą, głównie ze strony inżynieryjnej. I projekt do momentu przeszedł ja o tym wspominałem wcześniej, przez wszystkie fazy rozwoju tego badawczo-rozwojowego, tego B+R, przez polskie laboratoria, przez polskie zespoły naukowo-badawcze. Wspomniałem o Uniwersytecie Łódzkim, wspomniałem o profesorze Piotrze Gałeckim, wspomniałem o zespołach inżynieryjnych, które w Polsce ten projekt rozwijały. Umożliwiło nam to przeprowadzenie tej pierwszej fazy eksperymentu medycznego. Ale ze szczęśliwie osiągniętymi wynikami, bardzo obiecującymi. Ale jak każda technologia wymaga, czy naszym marzeniem jest, żeby się stała powszechnie dostępna i weszła dalej w świat. I w związku z tym przed laty, ze względu na izraelskie pochodzenie pomysłu, udało nam się, zacznę może też od jeszcze innej strony, pozyskać inwestorów, między innymi z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, którzy zaufali zespołowi i postanowili ten projekt wesprzeć. I mając w perspektywie dalszy rozwój wdrożeniowy, zarówno badawczy, bo chcemy jeszcze rozszerzyć nasze badania kliniczne, jak i wdrożyć i sprzedawać to urządzenie na rynkach europejskich i światowych, stwierdziliśmy, że ogromna wiedza i doświadczenie kolegów z Izraela będzie dla nas bezcenne. I tu udało nam się pozyskać i nasz zespół wzmocnić o kolegów ze strony inżynieryjnej. Wspomnę zanim dojdę do Ehuda,
o panu o nazwisku Eran Shore, który jest obecnie wiodącym inżynierem odpowiedzialnym za rozwój najnowszej generacji urządzenia, z którą chcemy wejść m.in. na badania na rynku amerykańskim. I te badania prowadzone są, to już jest trzecia generacja tego urządzenia, prowadzone są i rozwój, który przewidujemy zakończyć w najbliższych 3 miesiącach, prowadzony jest w Izraelu z zastosowaniem, wykorzystaniem szeregu izraelskich podwykonawców. I tu szykujemy wszystko pod wymogi rynku i badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych. Jak i udało nam się pozyskać osobę Ehuda Rajwica, o której pan wspomniał, związanego z zespołem jednego z inwestorów. I Ehud jest pochodzenia z Izraela i Ehud od szeregu lat zajmuje się urządzeniami medycznymi, ich komercjalizacją, ich wprowadzaniem na rynki, co dla nas jest najistotniejsze, na rynki globalne. I posiada ogromne, kilkudziesięcioletnie doświadczenie, przede wszystkim w działaniach na rynku amerykańskim. I tak jak wspomniałem, zresztą to jest chyba oczywiste dla wszystkich produktów medycznych, że najbardziej obiecującym i najbardziej lukratywnym zawsze jest rynek amerykański i obecność kolegów z Izraela, to wspólne rozwijanie umożliwia nam zdecydowanie łatwiejsze i mniemam szybsze wejście na ten rynek w przyszłości. To tak płynnie przechodzimy do planów spółki, bo mieliśmy taki kącik medyczny, który był fascynujący, świetnie się tego słuchało też z mojej perspektywy i myślę, że naszym słuchaczom też ta część przypadnie do gustu, ale w związku z tym, że jesteśmy podcastem funduszowym, no to musimy też przejść do tej takiej części, która może będzie mniej fascynująca, natomiast zainwestowaliśmy 3 miliony złotych w Neuromedical i tak w prostych słowach, co spółka zamierza zrobić z tymi pieniędzmi? Po pierwsze, dziękujemy za zaufanie i za inwestycje. To od tego chyba powinienem zacząć. Przepraszam, że na końcu o tym mówię. Wspomniałem, co jest dla nas bardzo ważne. Do tej pory projekt był rozwijany głównie z środków pozyskanych od inwestorów zagranicznych, także niebywale się cieszę, którzy zaufali polskiemu zespołowi. Tak, natomiast tutaj muszę jako adwokat InnoVentures się postawić, był też polski inwestor. Był polski, to pierwsze fazy, pierwszych parę lat, potem dołączył pierwszy polski inwestor, z którym się wspaniale nam współpracowało, InnoVentures, przed paru laty. I potem mieliśmy to szczęście wzbudzenia kolejnego zaufania dużego inwestora zagranicznego w grupie Arbelon i teraz cieszymy się wspólnie, że polski fundusz zainteresował się projektem. I patrząc na najbliższe plany i na to, co zamierzamy zrobić, nie wspomnieliśmy o tym, że projekt jest już na etapie bardzo końcowym i oczekujemy tego praktycznie lada dzień uzyskania certyfikacji medycznej, tak zwanego CE-MDR. Już zgodnie z nowymi wymogami dla tego typu urządzeń na rynku medycznym. Co prawda uzyskanie tego jest dla nas takim dosyć ważnym i obiecującym etapem, ale nie planujemy natychmiastowego wejścia sprzedażowego na rynki europejskie, które byłoby z tym certyfikatem możliwe. To, co planujemy zrobić, to jest przede wszystkim dokończyć przygotowanie, obecnie my to nazywamy już generacji trzeciej naszego urządzenia i na to duża część środków będzie przygotowana, jak i, tak jak wspomniałem wcześniej, badania, ten eksperyment medyczny, który przeprowadziliśmy do tej pory, był wstępem wykazania raz bezpieczeństwa, dwa skuteczności tej metody. I chcemy teraz przygotować serię wieloośrodkowych, tak jak jest to wymagane dla urządzeń, dla technologii medycznych, wieloośrodkowych badań klinicznych, których kształt będzie przygotowany na podstawie wytycznych, które planujemy uzyskać od FDA, czyli Federal Drug Administration, i przygotowujemy obecnie wniosek i całą dokumentację z grupą doradców międzynarodowych do tego urzędu amerykańskiego, na podstawie których uzyskamy wytyczne, jakie badania, jakie parametry powinniśmy przebadać w naszym badaniu klinicznym. I chcemy przygotować i rozpocząć na przełomie końca tego roku i początku przyszłego wieloośrodkowe badanie kliniczne
po części w Polsce i w którymś z wybranych, prawdopodobnie będą to Niemcy, rynków europejskich. I to jest nasza perspektywa taka krótkoterminowa, biorąc najbliższych, dajmy na to 18 miesięcy. W dalszych naszych planach leży oczywiście pozyskanie kolejnych rund finansowania i przygotowanie się w trakcie już prowadzenia badań tych wieloośrodkowych w Europie, przygotowanie się do przeprowadzenia dużego takiego badania typu Pivotal w Stanach Zjednoczonych. No i tu będziemy, mam nadzieję, wspólnymi siłami pozyskiwać inwestorów już na zdecydowanie innych potrzebach finansowych, które umożliwią pokrycie kosztów, tak wysokich kosztów tego typu badań. A tak przekładając to na timeline, no bo zakładam, że poza widownią zainteresowaną tematyką venture'ową, czyli tematyką naszej inwestycji i tak dalej, być może będą nas słuchać też osoby zainteresowane tym rozwiązaniem jako pacjenci albo jako rodziny pacjentów. Jak pan szacuje, w którym, nie wiem, może w jakim roku, oczywiście plus minus, no bo zdaję sobie z tego sprawę, że to jest powiązane z szeregiem czynników, które muszą się spełnić, między innymi pozyskanie kolejnych rund finansowania, przeprowadzenie pivotal studies i tak dalej. Natomiast w którym momencie jest szansa, że osoba chora na Alzheimera będzie mogła skorzystać z Vigarda? Z jednej strony, tak jak wspomniałem, planujemy rozpoczęcie wieloośrodkowych badań klinicznych także tu w Polsce. I rekrutację pacjentów rozpoczniemy już pod koniec tego roku, więc proponuję śledzenie chociażby naszej strony i informacji związanych z rozpoczęciem tych badań. I tu będziemy zapraszali wszystkich chętnych do tego typu badań, którzy oczywiście spełnią kryteria. I planujemy, nie determinowaliśmy jeszcze w jakiej ścieżce, ale planujemy coś, co z angielskiego nazywamy market launch. Przygotowanie pierwszego wejścia na rynek, być może nie jeszcze w pełni formie takiej komercyjnej. I moim marzeniem jest, żeby się to odbyło w Polsce. Żebyśmy pierwszych pacjentów tą metodą mogli zacząć leczyć. I w takich naszych wstępnych planach jest perspektywa rozpoczęcia tego typu działań już z pacjentami nie tylko w formule badania klinicznego w przyszłym roku. Więc tu polecam śledzenie informacji na naszej stronie i dowiadywanie się, czy chociażby u Państwa, jaka jest perspektywa, ale jak będzie to zgodne z naszymi i z dalszymi etapami, uda nam się domknąć te wszystkie oczekiwane przez nas następne kroki i przygotujemy się do już zwiększonej produkcji, bo przyznam, że z naszych założeń jeszcze nie podjęliśmy decyzji, ale prawdopodobnie ta obecna generacja, którą nazywamy trzecią generacją urządzenia, nie jest jeszcze tym docelowym produktem, który chcemy wprowadzić na rynek sprzedażowy. Ale być może już w przyszłym roku to urządzenie, może nie na szeroką skalę, ale dla pewnej grupy pacjentów będzie osiągane. Czyli jaki jest cel trzeciej generacji? Cel trzeciej generacji jest przeprowadzenie wieloośrodkowych, zarówno europejskich, jak i amerykańskich badań klinicznych i uzyskanie większej wiedzy i doświadczenia w stosowaniu tej technologii w każdym aspekcie klinicznym, objawów ubocznych, jak i zwykłym użytkowym tego urządzenia na pacjentach. To jest cel trzeciej generacji. Okej. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy, to znaczy na pewno nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, które moglibyśmy poruszyć, natomiast też musimy się zmieścić w jakichś ramach czasowych, w związku z tym pewnie na dzisiaj musimy skończyć, natomiast chciałem powiedzieć, pan tutaj wyraził wdzięczność za tą inwestycję. Ja też chciałem podziękować za Pana obecność dzisiaj i za możliwość rozmowy o tym projekcie i też jesteśmy pełni nadziei co do tej inwestycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo.